Witaj na kanale Verseo. Nie wiem, kiedy oglądasz ten odcinek, ale dziś, ze względu na zaistniałą sytuację dotyczącą koronawirusa, film nagrywam zdalnie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kilku ważnych rzeczach, które mogą wpłynąć na to, by Twój profil na LinkedIn wyglądał bardziej profesjonalnie. Jesteś ciekawy? A więc zaczynajmy. Mała wielka rzecz. To, że profil bez zdjęcia znaczy tyle, co nic. To na pewno wiesz. Zdjęcie potwierdza Twoją wiarygodność i często stanowi o tym, czy dana osoba się z Tobą skontaktuje. Dlatego zadbaj o to, aby zdjęcie było profesjonalne. Nie oznacza to, że musisz zapłacić fotografowi za sesję. Jednak wybierz takie zdjęcie, na którym wyglądasz na profesjonalistę w swoim fachu. Jeszcze wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie możliwości daje cover photo. Jest to miejsce, w którym możesz, a właściwie musisz, umieścić logo, znak rozpoznawczy Twojej firmy. Szczególnie jeśli jesteś jej założycielem i zależy Ci na tym, żeby jej nazwa stała się powszechnie znana. Wchodząc na Twój profil, pierwsze co każdy zobaczy to właśnie cover photo i Twoje zdjęcie. Dopiero później będzie scrollował dalej w poszukiwaniu informacji, czym Ty i Twoja firma się zajmujecie. Dobrym rozwiązaniem dla cover photo jest też zdjęcie, które w pewien sposób odwzorowuje Twój charakter lub zainteresowania. Może to być grafika nawiązująca do tego, co robisz na co dzień, Twojego hobby lub najlepiej kolaż z kilku Twoich działań. URL Twojego profilu. Czy wiesz, że wpisując Twoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę Google, jednym z pierwszych linków będzie link do Twojego profilu na LinkedIn? W odróżnieniu od innych platform społecznościowych, LinkedIn pozwala na spersonalizowanie linku do profilu. Zakładając konto, Twój link będzie utworzony automatycznie. Najprawdopodobniej będzie zawierał dodatkowe znaki oraz numery. Najlepiej jeśli od razu go zmienisz i ustawisz tylko imię i nazwisko. LinkedIn to bardzo silna strona, dlatego doskonale się pozycjonuje w wyszukiwarce. Nastawienie na profile osobowe sprawia, że wyszukiwarka ocenia ją wysoko, kiedy szukamy informacji na temat konkretnej osoby. Pamiętaj o call to action w podsumowaniu. Niektórzy uważają, że podsumowanie powinno zawierać opis całej ścieżki kariery, tak jak krótki opis firm i pełnionych w nim ról, dodatkowych działań, wolontariatów, ogólnie całą historię naszej kariery. Nic bardziej mylnego. Podsumowanie powinno być chwytliwe. Wystarczy, że będzie to 5 zdań opisujących Twoją osobę i zwracających uwagę na to, jak możesz pomóc innym, tak jak potencjalnym klientom, pracodawcom, partnerom biznesowym. W każdej chwili ktoś może przejrzeć Twój profil LinkedIn, a podsumowanie to jedno z pierwszych miejsc, na które się natknie. Powinno być dopasowane do tego, kim jesteś i co robisz. Jeśli jesteś sprzedawcą używającym LinkedIn, aby nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, Twoje podsumowanie powinno nawiązywać do kompetencji oraz znajomości branży, a także zawierać informacje o tym, jak pomagasz ludziom, firmom w osiąganiu rezultatów. Jeśli jesteś konsultantem i za pomocą LinkedIn chcesz połączyć się z klientami, Twoje podsumowanie powinno odwołać się do Twoich kompetencji i doświadczenia w branży oraz przekonać do konsultacji. Jesteś menadżerem korzystającym z LinkedIn? Twoje podsumowanie powinno mówić o tym, kogo poszukujesz, jaki rodzaj pracy oferujesz i wyjaśniać, dlaczego kandydat chciałby pracować w Twojej firmie. Kiedy to Ty poszukujesz pracy i chcesz do tego użyć LinkedIn, Twoje podsumowanie powinno mówić o umiejętnościach, doświadczeniu i zainteresowaniach zawodowych. Jesteś pracownikiem zewnętrznym lub kontraktowym, mającym nadzieję na znalezienie pracy przez LinkedIn? Twoje podsumowanie powinno określać rodzaj wykonywanej pracy
jak się z Tobą skontaktować oraz jakie projekty realizowałeś wcześniej. Ważne jest zawarcie call to action, dzięki któremu zachęcisz innych do kontaktu. Przykłady call to action, jakie możemy umieścić w podsumowaniu, to e-mail, numer telefonu, adres www bloga lub strony internetowej, adres www landing page, na którego chcemy kierować zainteresowane kontaktem osoby, link do kalendarza, poprzez które można od razu umówić się na spotkanie bez konieczności wymiany maili. Uzupełnij swój profil. Rzecz oczywista, a tak często pomijana. Wśród miejsc, które powinny być uzupełnione, są wykształcenie, edukacja. Mimo że będąc profesjonalistą uważasz, że liczy się doświadczenie zawodowe, wyróżnienie swojego uniwersytetu lub szkoły może stać się kluczowe. Ważne, wypisz przedmioty, które nawiązywały do tego, co obecnie robisz. Na przykład jeśli uczyłeś się programować lub na zajęciach poruszaliście kwestie technik sprzedaży, a obecnie takie umiejętności Ci się przydają, podkreśl to. Doświadczenie zawodowe. Zaktualizuj swoje doświadczenie, uwzględniając wcześniejsze pozycje. Nie pomijaj informacji o wcześniejszych pozycjach i zadaniach. Czasami nie chcemy chwalić się niższymi stanowiskami, które zajmowaliśmy, jednak dobrze wiesz, są one umieszczane na dole strony. A często wypisanie wszystkich składa się w jedną całość, obrazując Twoją ścieżkę kariery. Doświadczenie wolontaryjne, projekty, certyfikaty. Jeśli kiedykolwiek działałeś w organizacji charytatywnej, w projekcie lub posiadasz aktualny certyfikat, nikt nie będzie o tym wiedział, jeśli nie dołączysz tej informacji do profilu. Jeśli podczas swojej ścieżki kariery angażowałeś się w dodatkowe zajęcia, poinformuj o tym innych. Może to być też pewien łącznik z potencjalnym klientem, który być może działał w podobnym projekcie lub wyznacznikiem Twojej eksperckiej wiedzy będzie dla niego certyfikat wydany przez znaną instytucję. Języki. Uwzględnij język polski i oczywiście inne języki, które znasz. Dla pracodawców lub partnerów działających na rynku międzynarodowym będą miały znaczenie. Multimedia. Zarówno w doświadczeniu, jak i w sekcji edukacja istnieje możliwość dodania multimediów. Śmiało dodawaj treści, jakie pozwala zamieścić na profilu LinkedIn. Jakie multimedia możesz dodać? Zdjęcia z eventów, projektów, w których uczestniczyła Twoja firma, link do strony lub bloga firmowego, rekomendacje klientów i pracowników, inne treści, np. filmiki, wideo, infografiki. Umiejętności. Najczęściej nasze umiejętności wypisujemy tak z głowy, nie zważając na kilka ważnych kwestii. Umiejętności mają duży wpływ na SEO LinkedIna. To po nich można będzie nas znaleźć w LinkedInowej wyszukiwarce. Zastanów się, czy chcesz wypisać wszystkie możliwe synonimy, np. marketingu online, lub osobno traktować Microsoft Office i Microsoft Word, Excel i tym podobne. Zrób listę 10 unikatowych umiejętności i te dodaj. W miarę rozwoju swojego profilu możesz dodać kilka więcej, jednak skup się na kilku. Co istotne, jeżeli jesteś gotowy lub gotowa podjąć nowe wyzwania, LinkedIn będzie w pierwszej kolejności polecał Ci oferty pracy powiązane z Twoimi umiejętnościami. Ważne, staraj się wybierać nazwy umiejętności, które LinkedIn sam podpowiada. Bądź wiarygodny, zbierz rekomendacje. Nic nie potwierdzi bardziej Twojej wiarygodności, tak jak rekomendacje. Zacznij od znajomych, którzy również rozwijają swoją ścieżkę kariery. Także współpracownicy na pewno chętnie wymienią się rekomendacjami. Jeśli zebrałeś już pewną grupę klientów, poproś ich o wystawienie rekomendacji nie tylko na swojej stronie, ale także na LinkedInie. Miej wpływ na SEO LinkedIna. Używaj słów kluczowych w swoim profilu. Jeśli w danej kwestii chcesz być znany i lubiany, a co więcej, postrzegany jako specjalista w swoim profilu, użyj słów kluczowych, po których inni mogą Cię znaleźć.
Gdzie? W każdej części profilu. Nagłówek, podsumowanie, kontakt, opis stanowiska, umiejętności, projekty, dodatkowe działania. SSI, czyli Social Selling Index na LinkedIn, podpowiada Ci, na ile procent oceniany jest Twój profil oraz jak wypada na tle innych. Dodatkowo możesz skorzystać z porad LinkedIn i dowiedzieć się, co robić, aby polepszyć swój wynik. Link znajdziecie w opisie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Verseo.